Witam na kanale Telka24. Dzisiaj zaprezentuję smartwatcha firmy Blackview. Jest to model W70 Pro. Jest to oczywiście zegarek pancerny, ponieważ firma Blackview szczyci się swoimi produktami, jeśli chodzi o pancerność, jak tablety czy smartfony. Według mnie oni lubią takie właśnie produkty robić troszeczkę większe, gabarytowo, bardziej cięższe, ale dzięki temu jak komuś upadnie, nic się z tym zegarkiem czy tam telefonem nie stanie. Jeśli chodzi o takie parametry podstawowe, wyświetlacz tego zegarka to jest w LCD 2,01 cala, do tego mamy dość dużą baterię 900 mAh, jeśli chodzi o zegarki, Bluetooth w standardzie 5.2 i mamy tutaj odporność, jeśli chodzi o wodę czy zapylenie IP68. Sprawdzimy ten zegarek, wsadzimy go po prostu do typowej miski, zobaczymy, czy on może się moczyć, czy nie. Dobra, przejdziemy może bardziej, zobaczymy, jak ten zegarek ogólnie wygląda, ile on waży. Jeśli to jest urządzenie pancerne, to pewnie dość sporo waży. Jak tu widzicie lub nie widzicie, zegarka brakuje, ponieważ go testuję od kilku dni dla Was na ręku. Powiem, że na początku myślałem, że będzie troszeczkę ciężki, będzie mi przeszkadzał, ale oczywiście ja się do niego przyzwyczaiłem, praktycznie go nie czuję na ręku. W opakowaniu oczywiście mamy przewód do ładowania, to jest ten standardowy magnetyczny. Mamy też drugą opaskę na rękę, tu mamy bardziej wolę tą gumową. Bardzo prosto się te opaski wymienia i do tego mamy jeszcze instrukcję obsługi. Dobrze, zobaczymy, ile ten zegarek waży, bo to wiadomo, że mamy tutaj sporą baterię i ten zegarek też nie jest najmniejszych gabarytów, czyli nie będzie ważył też pewnie mało, ale tak jak mówię, ja skorzystam z niego od kilku dni i nie czuję go. Waży, tutaj widzicie, z opaską 64 gramy. Czy to ciężkie, czy nie? Spory mamy tutaj wyświetlacz. On też dość ładnie działa, jeśli chodzi o dotyk. Za chwilkę Wam pokażę, jak działa też aplikacja oraz jakie ma funkcje. Tutaj dużą zaletą w tej funkcji jest, w moim przypadku, ponieważ jestem pracownikiem teletechnicznym, biegam po studniach i po różnych piwnicach, wbudowana latarka. Jak tu możecie zauważyć, później też ją przetestuję w innym pomieszczeniu, daje dość sporo światła, czyli możemy sobie gdzieś po prostu, jak wejdziemy do piwnicy, a nie ma akurat światła, nie mamy latarki czołowej pod ręką, możemy sobie tutaj zegarkiem poświecić. Dobra, przejdziemy do aplikacji, jakie mamy na ten zegarek, jeśli chodzi o smartfona i też jak tutaj mamy tu dyscypliny sportowe. Zrobimy test skakanki, dawno na skakance nie skakałem, to zobaczymy, jak on będzie włapywał mój puls i moje zmęczenie, jeśli chodzi o ten zegarek. Zaczniemy nasz test może od sprawdzenia wodoodporności. Włożymy go do wielofunkcyjnej miski, która w tej chwili robi za basen. Jak tu widzicie, zegarek działa pod wodą. Pokazuje nam czas. Widzicie, działa. Tu ja pamiętam, taka była fajna funkcja, tylko gdzie ona teraz jest. Osuszania zegarka. A jest. Nie wiem, czy słyszycie. On ma taką pompkę, dzięki której tą wodę z siebie wyrzuca. Spuścimy go jeszcze raz, niech się osuszy. Ta funkcja według mnie jest bardzo fajna, jeśli chodzi właśnie o osuszanie tego zegarka. Po prostu woda się w nim nie trzymała. Widzimy, że jest naprawdę wodoodporny. Dobrze, teraz możemy zobaczyć, jak ten zegarek ogólnie działa, jeśli chodzi o jego menu. Mamy tutaj oczywiście różne tarcze, możemy te tarcze zmieniać. W tej chwili od dołu mamy wiadomości, które przychodzą na nasz telefon. Od góry mamy takie wejście na, powiedzmy, takie ustawienia podstawowe. Możemy wyłączyć tryb nocny, żeby był wtedy wyciszony. Tu mamy jasność niestety manualną, nie mamy tutaj w tych pieniądzach, jeśli chodzi o automatycznej. Ja tu korzystam z jasności 1/3. Według mnie to jest akurat wystarczające, żeby było dość jasno w ciągu dnia. I oczywiście też jak mamy jaśniejszy, to wtedy więcej będzie nam baterii zżerało, przy ciemniejszym będzie nam mniej baterii zżerało, ale tak korzystam tak z 1/3, jeśli chodzi o jasność i to według mnie
dobrze widać w ciągu dnia. Przy tym naświetleniu słonecznym mamy w tej chwili, jeśli chodzi o nasz kraj. Mamy też oszczędność energii, możemy włączyć. Tu mamy kod QR, żeby pobrać z aplikacji. Oczyszczanie wody to pokazywałem. I tu mamy wyświetlanie. Możemy tutaj, jasność pokazywałem, sen, wtedy już wyciszenie pokazywałem. Tu mamy fajne tłumaczenie, oglądaj twarz, czyli chodzi o te różne tarcze zegara. Możemy włączyć, to takie fajne, na przykład z trupiaczachą. Kot przyszedł do nas. Może się nie chciał wody napić. Mamy widok menu. Ja akurat wolę tą listę, ale mamy też różne inne widoki. Możemy po prostu sobie zmieniać. Mamy dowolność, też tego sporo jest. Dobra, teraz na spokojnie zobaczymy funkcję tego zegarka, jeśli chodzi o jakie mamy tutaj aplikacje, mamy tu działalność, co powinno być po prostu aktywność, to ma ile mamy chodzenia, ile kalorii spaliliśmy i inne rzeczy. Mamy tutaj właśnie sumę kroków, kalorii, ćwiczenia. Mamy tu już takie podstawowe dane. Cofniemy się. Telefon, czyli możemy oczywiście odebrać lub do kogoś zadzwonić z zegarka. Tętno. Mamy tutaj w tej chwili podane, jakie mamy tętno, maksymalne, minimalne. Stres. Możemy sobie zbadać, ja sobie patrzę, to miałem według normy. Saturację. Ćwiczenia mamy tutaj dość mocno rozbudowane, jeśli chodzi o ćwiczenia. Możemy też dodać kolejne ćwiczenia. My tu zobaczymy, mamy tutaj, gdzie to było, skaczący, czyli na skakance będziemy sobie to uruchomimy, sprawdzimy, a to później. Zapisane ćwiczenia, możemy sprawdzić też pogodę, jaka w tej chwili jest, widzicie, jest w Pruszkowie w tej chwili 8 stopni. Wiadomości. Możemy też sterować aplikacją muzyczną, relaks, czyli możemy po prostu takie sobie skup się na oddychaniu, możemy sobie patrzeć, oddychać i sobie pójść spać z zegarkiem. Minutnik, możemy ustawić sobie, wiadomo, chcemy jakieś jajko ugotować, czy cokolwiek. Mamy tutaj różne czasy. Asystent, alarm, stoper, śledzenie cyklu dla kobiet, nalidowanie telefonu. Zobaczymy, czy możemy telefon znajdzie nam. Jak było słychać, telefon nam znalazło. Różne gry mamy, jak nam będzie się nudziło. Możemy sobie zagrać na przykład w takie pukanie. Zobaczymy, czy to działa. To widzicie? W ogóle mam nadzieję, że widzicie. Tutaj walniemy w bombę, od razu przegraliśmy. Cofniemy się. Kalkulator, zegar świata. Przydatna też według mnie funkcja tego kompasu. Po prostu jak nie mamy w sobie telefonu, bo nam się na przykład rozdało, wiemy, w którym kierunku iść dzięki kompasowi wbudowanego w zegarek. Czyli ta latarka, która jest wbudowana i kompas według mnie przydatne funkcje, jeśli właśnie chcemy z takim zegarkiem iść w teren. I mamy ustawienia, które pokazywałem Wam wcześniej. Dobra, jeszcze mamy takie właśnie w drugą stronę bierzemy zegarek, mamy działalność, tętno, to już Wam pokazywałem przed chwilą. Tutaj ustawianie muzyki, to za chwilkę też sprawdzimy, czy możemy sterować telefonem bezpośrednio z zegarka i możemy też dodać do ulubionych. Dobra, teraz zobaczymy, jak działa ten asystent. Powiedz kawał. Są słabe. Są przezroczyste. Nie wiem, czy to było słychać. Mam nadzieję, że teraz słyszeliście kawał o duchach. Uruchom Spotify. Jak słyszeliście, też możemy to właśnie Spotify też możemy regulować z aplikacji na telefonie. Oczywiście możemy tutaj zmieniać muzykę. Dobra, nie wiem, pokazałem, jak zegarek wygląda, jakie ma funkcje.
Zaraz zobaczymy aplikację. Według mnie aplikacja też jest dość ciekawa. Tam mi się jedna rzecz spodoba, to za chwilkę Wam pokażę i będziemy skakali na skakance. Tu mamy aplikację DaFit. Możecie od razu po uruchomieniu zobaczyć, ile zrobiliście kroków danego dnia. Oczywiście też macie statystyki z tygodnia. Jak widzicie, ja się to dość mocno obijam, jeśli chodzi o chodzenie. Tak samo mamy statystyki snu. Pokazuje nam mniej więcej, o której się obudziliśmy, jaki mieliśmy sen, jeśli chodzi o dobry stan snu, lekki, spokojny. Tętno nam też pokazuje mniej więcej, jakie mieliśmy tętno danego dnia. Saturacja, stres, aplikacja dla kobiet. Możemy wpisać swoją wagę, przypominanie o piciu. Tu kolejna zakładka są ćwiczenia. Tu jest akurat, miło się zaskoczyłem, że tu mamy akurat tłumaczone w miarę na język polski i fajnie to pokazuje właśnie, co mamy ćwiczyć. Może pokażę. Zacznij trening. 3, 2, 1. Start. Utrzymuj ciało prosto, ręce na szerokość barków. Zegnij łokcie, aby zbliżyć klatkę. Przysiady skoczne z pauzą. 3, 2, 1. Start. Pompki. 3. Jak widzicie, bo macie pokazane, jak ćwiczyć oraz mamy czas, czyli według mnie to jest właśnie dość ciekawe. Mamy tu właśnie dość sporo treningów, biodra, nogi, klatka piersiowa. Jak ktoś nie wie, jak ćwiczyć, to może po prostu jakiś włączyć trening. Tu macie czas trwania 13 minut, 5, 9. Możecie sobie wybrać, jaki chcecie trening. No i wyszedłem z aplikacji. Kolejna zakładka to jest zegarek. Jak widzicie, w tej chwili mamy 80% baterii. Ładowany był w sobotę, dzisiaj jest czwartek, czyli tak powiedzmy 2 tygodnie spokojnie powinien wytrzymać. To zależy, jak będę bardzo go używał, jeśli chodzi o tą latarkę i te inne funkcje, tym się wiadomo, człowiek na początku bawi. Mamy też dość sporo tych touch zegarka, możemy sobie po prostu nawet edytować lub pobrać jeszcze z strony. Powiedzmy jakiś dodatkowy zegarek, powiedzmy ten pobierzemy. Mamy zastosuj, od razu nam się w tej chwili, jak widzicie, trwa ładowanie zegarka czy tarczy zegarka na zegarku. Jak w tej chwili widzicie, kończy się już nam wgrywanie zegarka. Czy tarczy zegarka, mam teraz taki zegarek pomarańczowy. Jak widzieliście, możecie zmieniać tarczę zegarka z aplikacji. Tak samo macie powiadomienia, jakie mają przychodzić na Wasz telefon, z jakiej aplikacji. Znajdź urządzeń, czyli znajdowanie zegarka. Ustawianie alarmów też możemy przez aplikację Zegary Świata. Możemy też robić zdjęcia. Tam jest taka aplikacja właśnie do robienia zdjęć tutaj włączę. I na zegarku klikam po prostu. Macie 3, 2, 1 i zrobione zdjęcie. Jakbyście chcieli zrobić jakieś, nie wiem, selfie, położycie gdzieś telefon, możecie zrobić zdjęcie. Mamy tu jeszcze jakieś karty elektroniczne, ulubione kontakty. W zakładce inne mamy format czasu, system jednostki, czy ma być metry, czy mile, język. Automatycznie wyłączenie zegarka ja sobie ustawię na 10 sekund, bo te 5 sekund troszeczkę jest za szybko. Szybki podgląd. Kontrola muzyki telefonu, czy jest włączona, tryb scen. Pogoda, czy ma być pokazana w Celsjusza, miasto. Tu widzimy, że mamy dość sporo jeszcze dodatkowych opcji. Aktualizacja, mamy aktualną wersję softu, obsługa klienta i ostatni macie profil, czyli tam wpisujecie swoją wagę, rok urodzenia. Macie też ustawienie celów, możecie sobie, mamy tu kroki, kalorie, ćwiczenia, ile mamy minimum dziennie robić. Cel dnia, możemy sobie dodatkowo ustawić, jakie to mają być dni. To wyłączymy na razie. Google Fit, pewnie możemy to połączyć z aplikacją. Połącz. Mamy w tej chwili już połączone z aplikacją Google też Fit. Oprócz z Google Fit też możemy połączyć z inną aplikacją. Dobra, obiecałem Wam skoki na skakance, zaraz zobaczymy, jak ja będę skakał, dawno nie skakałem. Mam nadzieję, że nie będę się za bardzo wygłupiał przy Was. Dobrze, zaraz zobaczymy, jak
mi pójdzie skakanie na skakance, włączymy dyscyplinę sportową skoki. Mamy tutaj ćwiczenia. Skoki na skakance, to zaczęło odliczać. Zobaczymy, czy nie zgubię przy okazji mikrofonu. O, się trochę zmęczyłem już, a dopiero minutę skaczę. Dobra, jak na dzisiaj mi starczy tego skakania. Niby tylko spaliłem 6 kalorii. Tętno 120. Dobra, zatrzymamy ten zapis ćwiczenie. Dobra, przejdziemy do podsumowania tego zegarka. Przed chwilą widzieliście, jak działa zegarek w praktyce, jeśli chodzi o skakanie. Pokażę wam to jeszcze na wyświetlaczu. Jak widzicie, zmienił się ten wyświetlacz, tak jak się bawiliśmy tam w aplikacji. Mamy tutaj zapisane ćwiczenia, skakanie na skakance. Jak tu możecie chyba zobaczyć, mam nadzieję, że widzicie, czas trwania treningu minuta 21. Spaliłem 6 kalorii. Średnie tętno 116 uderzeń na minutę. Zapomniałem powiedzieć o cenie. Ten zegarek, widziałem, że on kosztuje około $30. Według mnie jest warty tej kwoty. Jest dość masywny. Jak mogliście zauważyć, jest na pewno wodoodporny. Test miski przyszedł pozytywnie. I oczywiście mam nadzieję, że mnie zmotywuje troszeczkę do ćwiczeń, bo jak widzicie, w ogóle nie mam kondycji. Jak oglądacie moje stare filmiki, potrafiłem lepiej skakać na skakance. W tej chwili minuta 20, a jestem zmęczony, nie powiem jak bardzo. Dobra, jeśli wam dzisiejszy filmik się podobał, taki prezentacja takiego zegarka model W70 Pro, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, trzymajcie się.